Cześć! Dzisiaj nie lada wyzwanie czeka na mnie. Postanowiłem sobie oczyścić tą grządkę. Oczyścić oczywiście z chwastów, ponieważ akurat na tej grządce postanowiły zadomowić się najpopularniejsze chwasty, które występują na co dzień, no właściwie w każdych ogródkach. Ale nie tylko. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Takie oto czosnki ozdobne. Kiedyś myślałem, że są to cebule albo zwykłe czosnki, ale nie. To są czosnki ozdobne. Właściwie chwasty. Zaraz się tym wszystkim zajmę. Na początek wykopię sobie właśnie te wszystkie czosnki ozdobne. Muszę wam powiedzieć, że one się tutaj same rozsiały. Ja ich w żaden sposób nie sadziłem. Być może rósł tu kiedyś jeden osobnik. Zapewne nie był zbyt urodziwy, ponieważ nie zwróciłem nawet na niego uwagi. No i on pewnie poszedł w kwiat, potem w nasiona, które rozsypały się tutaj na tej grządce i zobaczcie, mam tego naprawdę sporo. Jeszcze w zeszłym sezonie opublikowałem taki film, w którym pytałem was, co to może być, ponieważ właściwie do dzisiaj nie byłem pewien, czy jest to zwykły czosnek, czy może cebula, czy może taka odmiana czerwonej cebuli, ale dowiedziałem się od pewnej starszej pani, która zna się bardzo dobrze na tego typu roślinach, że jest to właśnie czosnek ozdobny i utwierdziłem się w tym przekonaniu, ponieważ ona mi na swojej działce pokazała identyczny egzemplarz, który właśnie ma taką czerwoną cebulę, takie właśnie zielone szczypiorki, no i on idzie potem w kwiat. Ten kwiat nie jest jakiś super ładny, ale jeśli ktoś lubi czosnki ozdobne, zapewne jest to jakaś ozdoba ogródka. Gdyby ktoś chciał sobie zrobić żywopłot z czosnku ozdobnego, to zapraszam. Mam tego naprawdę sporo, ale na tej grządce nie ma już ani jednego egzemplarza. Dobra, przystępuję do dalszych robót. Tutaj rośnie mi popłoch pospolity, czyli tak zwany oset. Oset to taka zwyczajowa nazwa. Muszę wam powiedzieć, że on mi nawet kiedyś tutaj zakwitł i całkiem ładnie się prezentował. Ale jest to chwast. Ma on takie nieprzyjemne w dotyku, bardzo kłujące liście. I z tego względu na tej mojej rabacie nie jest on wskazany. Zobaczcie, tutaj wykopałem go z korzeniami. Spróbuję podejść bliżej, abyście dokładniej zobaczyli te właśnie korzonki. Są one dosyć spore. Kolejne bardzo popularne chwasty są tutaj. Na przykład ten oto egzemplarz to skrzyp polny, który bardzo jest trudny do wyeliminowania. Tutaj z kolei powój polny, o którym traktował film ten poprzedni, który opublikowałem na moim kanale. Tutaj z kolei wszystkim wam znany mniszek lekarski, a właściwie kępka jego liści. I kolejny chwast to jest pesz właściwy. Też bardzo trudny do wytępienia. Przypomina taką trawę ozdobną. I tutaj jeszcze pokażę wam, co skrywa się pod kostkami, pod tymi chodnikowymi kosteczkami. Zobaczcie, są tutaj takie długie pędy, czy też korzenie powoju polnego. Remont tej grządki rozpoczynam sobie od wyrywania wszystkich chwastów rosnących tutaj na brzegach tej rabaty. I powiem wam, że jest to syzyfowa praca, ponieważ te chwasty za chwilę i tak odrosną, ale przynajmniej przez chwilkę efekt będzie zadowalający. Staram się oczywiście wyrywać je
dosyć dokładnie, tak aby wyrwać je z bryłą korzeniową, ale jak wiecie sami pewnie z doświadczenia, nie zawsze się to udaje. No i niestety one dalej występują w tych miejscach, gdzie nie chcemy, aby występowały. Rosną tutaj również takie kępki trawy. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu jest to tak zwana chwastnica, również trudna do usunięcia. Wszystkie chwasty już tak wyraźnie dla oka są usunięte. Teraz spróbuję jeszcze tutaj powyciągać korzenie. Zrobię sobie sztychówką takie obrzeże jakby. Spróbuję sobie tutaj przeciąć te wszystkie systemy korzeniowe. No i potem jeszcze ręcznie powyciągam to wszystko. Niestety bardzo długo już nie padało i ta ziemia jest strasznie zbita, co też utrudnia wyciąganie chwastów, ponieważ kiedy jest mokro, wilgotno, chwaściki wychodzą szybciej, lepiej się je wyciąga. No niestety teraz jest, jak widać zresztą, sucho. No ale skoro podjąłem się już dzisiaj tego wyzwania, no to spróbuję go zakończyć. Chociaż jak widzicie, praca z tym jest naprawdę trudna. Dobrze, może tutaj jeszcze coś spróbuję przeciąć, a resztę wykonam już poza kamerą, tak abyście zobaczyli efekt końcowy. Zresztą widać już tutaj, ile tych korzeni jeszcze udało mi się wykopać. Większość korzeni udało mi się już usunąć. Teraz jeszcze motyczką staram się rozdrobnić takie grubsze bryły ziemi, które niestety są suche i bardzo ciężko się to wykonuje, no ale coś tam zdziałam. Mam taką dosyć ostrą motyczkę, którą sobie naostrzyłem przed właśnie tymi działaniami, no i ona całkiem fajnie rozbija te grubsze grudki. Teraz na tej grządce zostały mi tylko porzeczki oraz tam w tyle widzicie malino-truskawkę. Niektórzy uważają ten krzew również za chwast i ja się z tym zgadzam, ponieważ jest on dosyć inwazyjny, no i potrafi w dobrych warunkach rozrosnąć się również na całej rabacie. Ale tego chwasta mam zamiar zostawić, ponieważ daje on owoce. A takich owocków jeszcze nigdy nie próbowałem, nie miałem ich po prostu na swojej działce. No i chciałbym spróbować, jaki mają smak, czy są smaczne, czy będą mi odpowiadały. A jeśli tak, no to pozwolę im się tutaj rozrastać, tak aby tworzyły jeszcze większą kępkę, no i tym samym będę miał więcej owoców. Ciekawe, jakie są w smaku. Nie wiem, podzielcie się może w komentarzach, czy warto uprawiać malino-truskawkę, czy owoce smakują jak truskawki, czy też może jak maliny, a może jest to coś pośrodku. Sam jestem bardzo ciekawy i mam nadzieję, że w tym sezonie już będą owocować. Chociaż posadziłem je w zeszłym sezonie, gdzieś tak w okolicach październik, listopad, te miesiące właśnie. No i one, jak widać, już odbiły, no i rosną sobie powoli. Na koniec jeszcze płytki, które również wyczyściłem tam od spodu, bo wyobraźcie sobie, że pędy czy też korzenie powoju polnego tam w takie mikroszczeliny wniknęły i całkiem trudno było oderwać je od tych właśnie płytek. Także płytki oczyszczone, no i mogę sobie tutaj doprowadzić ścieżkę do mojej szklarni. Robota na dzisiaj wykonana. Podejdę tutaj bliżej. Widzicie jeden jedyny chwast. Jest to malino-truskawka. Tutaj są porzeczki.
No i cała ta grządka wygląda o niebo lepiej niż na początku. Rzecz w tym, aby nie dopuścić znowu do jej zachwaszczenia, co jest oczywiście dosyć trudnym zadaniem. Ale na tę chwilę jestem zadowolony. Z tym nie wiem, co zrobię. Może komuś oddam. Trzymajcie się. Cześć. A jeszcze na koniec, jak było i jak jest.